Zastanawiało Was kiedyś, co to tak naprawdę znaczy, że podłoże jest aktywne? No mnie wielokrotnie, szczerze mówiąc. Oczywiście jest dużo takich obiegowych opinii czy informacji bardzo ogólnych. No podłoże aktywne to jest aktywne, czyli w jakiś aktywny sposób wpływa na skład wody. Mówi się, że niektóre podłoża są bardziej bogate, inne troszkę bardziej ubogie, czyli oddają coś do wody. Tylko co? Podłoża aktywne potrafią też wyciągać z wody różne składniki, bo wiemy o tym, że na przykład można zalać świeżo założone akwarium z podłożem aktywnym wodą kranową i ona po pewnym czasie staje się wodą miękką, czyli znika z niej twardość. Wychodziłoby z tego, że podłoże aktywne ma pewne właściwości jonowymienne, tak jak żywica jonowymienna. Potrafi usunąć z wody pewne substancje, ale czy tylko twardość? Ja tak naprawdę nie wiem dokładnie, jak te podłoża działają, więc wiecie co? Postanowiłem to zbadać. Jak widzicie, mam tutaj przygotowane już 3 podłoża aktywne. Pewnie można dyskutować dlaczego te, a nie inne. Zaraz pewnie będziecie pisać w komentarzach, że można było jeszcze takie sprawdzić. No pewnie można było. Możliwości mam ograniczone. Jestem w stanie postawić tutaj 4 zbiorniki testowe, więc 3 podłoża. Dlaczego? Dlatego, że w 4. zbiorniku to będzie zbiornik pusty. Zbiornik referencyjny, w którym będziemy porównywali to, jak zmienia się skład wody w porównaniu z tymi 3 podłożami, które tutaj widzicie przede mną. Wybrałem do tych testów podłoża, które wydawało mi się, że są dosyć popularne na rynku, czyli Maflora Light. Mam tutaj podłoże Platinum Sol i podłoże Yakuchi, czyli naszego krajowego producenta, 3. wersję, najnowszą wersję tego podłoża. Mam tu już też przygotowane 4 zbiorniki, w których będę testował te podłoża aktywne. 4, a nie 3. No właśnie, jeden zbiornik będzie służył jako zbiornik referencyjny, czyli będzie to zbiornik pusty, bez podłoża aktywnego. W pozostałych 3 znajdzie się podłoże aktywne, w każdym oczywiście inne. Ja sprawdziłem, że tutaj taka sensowna ilość, jaka wchodzi do tych zbiorników, to są zbiorniki o pojemności 25 litrów każdy. To jest około 3 litry podłoża, więc ja za chwilę będę te zbiorniki stawiał. Do każdego z nich nasypię równą ilość, po 3 litry tych podłoży aktywnych. Zainstaluję tam też filtry, mam tutaj też jednakowe filtry, nóweczki, Sunsun model, same chińskie robaczki, XQP 500F, chociaż to nie jest tak szczerze mówiąc najważniejsze. Zadanie tych filtrów będzie tu polegało głównie na tym, żeby one po prostu mieszały wodę, bo te zbiorniki to będą zbiorniki tylko z podłożem, bez roślin, bez ryb. Chodzi tutaj nam o to, żeby zbadać, jak te podłoża będą wpływały na skład chemiczny tej wody w przeciągu kilku tygodni. Jak długo potrwa projekt, sam jeszcze nie wiem, zobaczymy. Będziemy po prostu pobierali regularnie próbki z tych akwariów 2 razy w tygodniu, taki jest plan w tej chwili. Próbki będą wysyłane do laboratorium Aquaforest. Ja już przed wakacjami mówiłem Wam o tym, że tutaj dostaliśmy ofertę Aquaforest pomocy w naszych projektach, powiedzmy, badawczych i możliwość korzystania z zasobów z laboratorium tej firmy, za co bardzo dziękujemy. I właśnie tą współpracę mamy zamiar tutaj wykorzystać. Słuchajcie, ja tak policzyłem, że to będzie dobrych kilkadziesiąt próbek do wysłania do analizy ICP w laboratorium Aquaforest, więc naprawdę spore zaangażowanie tutaj firmy. 2 razy w tygodniu zestaw próbek z każdego z tych akwarium, więc naprawdę spora robota dla firmy. No ale myślę, że powstanie ciekawy projekt z tego. Ja te filtry będę za chwilę montował, na razie je odłożę. Teraz jeszcze chciałem Wam tylko pokazać, że te akwaria są pooznaczone liczbami 1, 2, 3 i 0. Chodzi o to, że chcę zanonimizować te akwaria, wysyłając te próbki do Aquaforest. Aquaforest w tej chwili nie ma w ofercie podłoża aktywnych, więc trudno powiedzieć, że jest tutaj zainteresowany w jakimś, nie wiem, no ma jakiś interes w wykonywaniu tych badań, ale mimo wszystko, żeby tutaj uniknąć jakichś posądzeń, że nie wiem, te wyniki były w jakiś sposób stronnicze, czy w jakiś sposób, nie wiem, po prostu firma nie będzie wiedziała, z jakich podłoży analizuje próbki. Ok, po fakcie oczywiście obejrzy ten film razem z Wami, wtedy już będą wiedzieli, no ale to już będzie po fakcie, po wykonaniu analizy, więc wysyłając próbki do analizy będę je po prostu oznaczał cyframi 1, 2, 3, 0 to jest oczywiście próbka referencyjna bez podłoża. W podobny sposób poznaczałem sobie tutaj worki z podłożami po to, żeby wiedzieć, która cyfra to które podłoże. To co, zaczynam z podłożem numer 1, czyli Yakuchi. Najpierw 3 litry do odmierzenia. Mam tutaj taką miarkę. Ona ma litr, czyli muszę 3 takie miareczki wsypać.
Zawodnicy gotowi. To co? Chyba wkładam filtry. To są takie małe filterki wewnętrzne, mają w środku tylko gąbkę. Tak jak powiedziałem, tu chodzi głównie o to, żeby one generowały jakiś przepływ wody, no i też ewentualnie, żeby usunęły jakieś pierwsze zmętnienie wody, które może powstać po zalaniu. Myślę, że to jest dosyć ważne, ponieważ woda będzie analizowana przy pomocy metody ICP, a ta analizuje wszystko to, co jest w wodzie zawarte. Czyli gdybyśmy tu mieli również jakąś zawiesinę, zmętnienie spowodowane przez to podłoże, no to ona również byłoby, składniki tej zawiesiny byłyby oznaczone, tak? Byłyby zmierzone. Więc ważne jest, żeby wysyłać tą próbkę już po sklarowaniu, kiedy ta woda jest już czysta. Stąd ja nie będę dzisiaj, chociaż zaleję te akwaria, to nie będę jeszcze dzisiaj pobierał próbki. Dopiero jutro pierwszą próbkę myślę, że złapiemy i pobiegnę z nią do paczkomatu. Wyślę do Aquaforestu. Chyba że będzie jeszcze jakoś wyraźnie zmętniała, no to wtedy poczekam chwilę dłużej. No ale dzisiaj celem moim jest po prostu zalanie tych zbiorników. I słuchajcie, będę je zalewał przy pomocy wody z mojego akwarium słodkowodnego. Dlaczego? No dlatego, że tak jak powiedziałem, spodziewam się tutaj, że te podłoża aktywne nie tylko będą coś wydzielały do wody, ale będą też coś z niej pochłaniały. No i żeby miały co pochłaniać, no to nie mogę zalać na przykład wodą RO czystą, tylko wodą, która jest bogata w jakieś składniki. Chciałbym zobaczyć, co to ewentualnie zniknie z tej wody i dlatego pomyślałem, że wykorzystam do tego wodę z podmiany po prostu w moim dużym akwarium, które jest też dosyć bogato nawożone żeby po prostu to podłoże miało co pochłaniać. Tu widzę, że się filterek odkleił, no ale to jak będzie woda, to myślę, że się te przyssawki lepiej przyczepią. A za chwilkę pójdę spuszczać wodę z mojego akwarium i zaczniemy zalewać. No dobra, słuchajcie, to ściągam wodę z akwarium. Ja będę się starał to robić tak powiedzmy ze słupa wody, żeby nie zaciągnąć tu jakichś niepotrzebnych brudów z dna, bo co mamy to analizować. Bardziej mi chodzi tutaj o to, co jest w słupie wody. No dobra, moi drodzy, to zaczynamy lanie wody. Ja tutaj sobie włożę folię bąbelkową po to, żeby postarać się nie narobić tu bałaganu po prostu z tym podłożem, jak najmniej tej zawiesiny tu wygenerować. Czy to mi się tak całkiem uda, no to zobaczymy. No dobra, podmiana zakończona. Zrobiło się w międzyczasie już prawie że ciemno, wieczór. No to czas włączyć światełko. I jeszcze filtry. No to filtry poszły. No ja już widzę, że te filtry to niezły młynek robią w tym akwarium. Trochę są chyba za mocne, ale niestety obawiam się, że one regulacji specjalnie nie mają. No dobra, mam nadzieję, że to się jakoś tutaj do jutra uspokoi, wyczyści, co ma przewiać, tak żebym był w stanie jutro pobrać te próbki. No widać też tutaj, że zupełnie w różnym stopniu nastąpiło zmącenie tej wody, że to jednak zależy sporo od podłoża. Ten filtr jest dosyć mocny, on tu powoduje niezłą pralkę, no ale widać, że w akwarium numer 1 to zmętnienie jest zdecydowanie największe. No tutaj było użyte nowe podłoże Yokuchi. Dwójeczka to było Platinum Soil, tu jest powiedzmy średnie zmętnienie, natomiast trójka to jest Rotala Maflora, no tu jest prawie że czysto, bym powiedział. Właściwie to zmętnienie jest bardzo, bardzo niewielkie w tym akwarium. Dzień dobry, witajcie. Następnego dnia rano. Jak widzicie, mętność w pierwszym akwarium, czyli w Yokuchi, nieco zmalała, ale nadal jest to wyraźnie bardziej zmętniała woda niż w pozostałych przypadkach. No nic, ja mimo wszystko chyba zdecyduję się i pobiorę próbkę. Mam tu już przygotowane próbówki i zaraz pobiegnę z nimi do paczkomatu, wysłać to do laboratorium do badania. No niech już tam
sami zdecydują, czy ta próbka z taką mętnością nadaje się do analizy, czy może trzeba ją jakoś przygotować specjalnie, na przykład przepuszczając przez sączek. Zobaczymy. Zostawiam to już do decyzji specjalistą w laboratorium. I zaraz sobie też jeszcze pomierzymy pH, ale to co? Zacznijmy może od pobierania próbek. Właśnie tutaj pooznaczałem je kodami też tymi, czyli tu jest 1 do 1. Proszę bardzo, oczywiście trzeba to przepłukać kilka razy. To w międzyczasie zrobiło się słonecznie. Wczoraj był pochmurny dzień, dzisiaj zrobiło się słonecznie. Ja celowo też te akwaria postawiłem na takim meblu, żeby on był w miarę możliwości osłonięty od światła. Też te lampki u góry, które teraz widzicie i świecą, no one normalnie są zgaszone. Ja je tylko na potrzeby filmowania zapalam. Chodzi o to, że chciałbym tu ograniczyć w miarę możliwości rozwój glonów, no po to, żebyśmy jednak w miarę możliwości izolowali wpływ na chemię wody, no jednak tylko, żeby tutaj po prostu głównym czynnikiem grającym rolę było podłoże, a nie na przykład glony, które się tu też rozwiną i pewnie no, mogą w jakiś sposób wpływać, na przykład zużywając jakieś składniki odżywcze z wody, prawda? Więc staram się, żeby te akwaria były w miarę możliwości w cieniu. A tak jak dzisiaj to słońce wyszło, to tu się ratuje roletami w oknie obok. Oczywiście całkiem ciemno tu nie jest, no ale mam nadzieję, że wystarczająco, żeby ograniczyć ilość glonów. Dobra, próbki przygotowane, zaraz je powkładam do koperty i pobiegnę do paczkomatu, ale jeszcze tak na szybko TDS. Jak to wygląda? 172 ppm w próbce tej referencyjnej, to się niewiele zmieniło od wczoraj. Yokuchi 180, też praktycznie bez zmian, było 179 chyba wczoraj. Widać, że w tym momencie tutaj jakiejś zmiany wielkiej, jak chodzi o łączną ilość substancji rozpuszczonych, chyba nie ma. Platinum 128, no tu widać, że spadła trochę nam przewodność, czyli tak jakby nawet nie tyle wymiana jonowa, co jakieś strącenie nastąpiło. I Rotala Maflora 140, też jest widać tutaj wyraźny, widać tu spadek przewodności wody, czyli w jakiś sposób rzeczywiście to aktywne podłoże działa. Jak chodzi o pH, no to trochę to będzie trwało oczywiście, bo ta elektroda musi się chwilę ustabilizować. Zacznijmy od referencyjnego naszego zbiornika. Dobra, 8,08 stanęło, więc wysoko jak widzicie. Tak, to się tu waha, 6,97, no około 7 mamy i to mniej więcej chyba stabilnie się zachowuje. Co się tutaj podziało w akwarium z podłożem Platinum? Tak, też mniej więcej 7. Ok. Rotala Maflora. Tu chyba nieznacznie niżej, 6,90. No, waha się około 6,9. No, ale to nie jest jakaś istotna różnica, ale lekko bardziej kwaśna jest tutaj Rotala Maflora niż dwa pozostałe akwaria, no ale widać tutaj ewidentny wpływ, tak? No to gdzie nie ma podłoża aktywnego, to pH jest znacznie wyższe. Natomiast pozostałe podłoże, powiedziałbym, że pod tym względem dosyć podobnie, może odrobinę kwaśniej w przypadku Rotali Maflory. No dobrze, słuchajcie, to ja pakuję próbówki do koperty i pędzę z nimi zaraz do paczkomatu. No i tak mam zamiar robić na razie 2 razy w tygodniu, regularnie zobaczymy, jak długo będziemy tu obserwowali jakieś wyraźne zmiany składu wody. Od tego zadecydujemy, jak długo to się ma dalej dziać. To pędzę, słuchajcie, do paczkomatu. No już 3 tygodnie, jak biegam regularnie z próbkami wody do paczkomatu, wysyłam je do laboratorium Aquaforest, dostaję na bieżąco wyniki, no i oczywiście podglądam trochę, to nie jest tak, że czekam na sam koniec, też wszystkie wyniki będą gotowe, tylko z niecierpliwości troszeczkę tam podglądam, no nawet nie troszeczkę, całkowicie podglądam, w związku z tym wiem mniej więcej, co tu się dzieje w tych zbiornikach, wy też się za chwilę dowiecie, jeszcze chwilę cierpliwości. Na końcu filmu po prostu omówimy wszystkie tutaj wyniki z laboratorium. Zdradzę tylko teraz, że ten skład chemiczny wody już się mniej więcej ustabilizował. On się tu specjalnie nie zmienia po tych 3 tygodniach, właściwie to nawet wcześniej. I wydaje mi się, że dalsze kontynuowanie tego projektu w takiej samej formie niespecjalnie ma sens.
Chciałbym teraz trochę sprowokować, żeby coś tu się jeszcze podziało, no i po prostu podmienię wodę. Bo przecież tak się robi normalnie w zbiornikach, zwłaszcza tych startowanych na podłożach aktywnych, no podmienia się tą wodę na początku być może nawet częściej niż potem normalnie w trakcie prowadzenia. To oczywiście sytuacja jest trochę inna, nie ma tu ryb, nie ma roślin, nie ma tutaj za bardzo co dojrzewać w tym zbiorniku. To, co się miało wypłukać z tych podłoży, już się chyba mi tutaj wypłukało, a przynajmniej ten skład wody w tej chwili się nie zmienia. Liczę więc na to, że jeżeli podmienię tutaj wodę częściowo, no to być może sprowokuje, żeby jeszcze tutaj zaczęło mi się coś wypłukiwać. Dlatego celowo użyję w tym wypadku wody RO, wody czystej, bo chciałbym, żeby tutaj po prostu spadło stężenie substancji rozpuszczonych, żeby zachwiać trochę tu równowagą chemiczną i ewentualnie sprowokować te podłoże do tego, żeby oddały coś jeszcze. No ale one nie tylko oddawały, one też pobierały pewne składniki z wody, no oczywiście fosforany, to pewnie się domyślacie. Powiem Wam już teraz, że nierówno, nie wszystkie tak samo pobrały tutaj fosforany, no ale w związku z tym, że podmienię tutaj wodę na czystą wodę RO, no to również dodam tutaj pewną porcję fosforanów. Mam tutaj już przygotowany odczynnik, zaraz Wam wytłumaczę co i jak. No to po to, żeby tu wprowadzić tę dodatkową porcję fosforanów i zobaczyć, czy te podłoża nadal będą pobierały fosforany z wody. Dobra, sprzęt podmianowy już przygotowany. Mam tutaj wiaderko, takie, które używam do podmian po jakiejś soli. Ja sobie, słuchajcie, zrobię tutaj kreskę, bo chodzi o to, żebym w każdym z akwariów po prostu taką samą ilość wody wymienił, czyli żebym nabierał dokładnie do tej samej kreski. No to co? Biorę się za lanie wody. Pompy już wyłączone, przygotowałem się wcześniej. No to spuszczam. No dobrze, woda spuszczona, no teraz trzeba nalać z powrotem. Ja mam tutaj, słuchajcie, wodę RO, chociaż wygląda na zwykłą kranową, na szlaf ogrodowy, nie. To od razu wyjaśniam, mam stale beczkę taką 200-litrową przygotowaną wodę RO, na której mam założony taki hydrofor, w związku z czym mogę po prostu podpiąć sobie wąż i w dowolne miejsce w domu ją doprowadzić, na przykład do takiej podmiany. W związku z tym, że zależy mi na tym, żeby ta woda była względnie czysta, to zanim wleję ją do akwarium, to jeszcze sobie tutaj upuszczę trochę do wiaderka, no dlatego, że chociażby w samej pompie hydroforu ta woda już tam pewnie trochę postała, tak samo wąż chcę to po prostu przepłukać zanim naleję do akwarium. No to co, to puszczamy wodę. Niech się popłucze. Ciężkie się robi. Dobra, myślę, że ok. To co? To lejemy. Dobra, wszędzie uzupełnione. To zaraz włączamy filtry. Ciach, poszło. Dobra, woda podmieniona, filtry pracują, miesza się, no to zostało nam tylko dodanie fosforanów. Ja tutaj, słuchajcie, mam roztwór dwuwodoro fosforanu potasu, czyli coś, czego można używać również jako nawóz spokojnie w akwarium fosforanowym, jeżeli ktoś nie chce kupować, a chce na przykład, a chciałby nawozić fosforanami. To jest roztwór 2% około, ponieważ ja go używam też rzeczywiście do nawożenia w swoim akwarium, w związku z tym on nie jest jakąś kosmiczną dokładnością tutaj przeze mnie przygotowany. Ja go po prostu nie przygotowywałem do celów laboratoryjnych, tylko do nawożenia, więc z grubsza to było odważone. Wyliczyłem sobie, mam nadzieję, że się, słuchajcie, nie pomyliłem w obliczeniach jednostek, bo nie jest to o to trudno, że jeżeli dodam tu po mniej więcej 1,5 ml, po 1,5 ml tego roztworu do każdego z tych akwariów, to poziom fosforanów powinien wzrosnąć o mniej więcej 1 ppm, 1 mg na decymetr sześcienny. Mówię mniej więcej też, bo musiałem to oczywiście przyjąć, ile tutaj jest wody netto, to też jest obarczone jakimś błędem, zresztą na przykład w tym akwarium tutaj referencyjnym nie ma podłoża, w tych jest, więc to już wpływa w jakiś tam sposób na wynik. Myślę, że najważniejsze w tym jest to, żeby dodać równą ilość, więc będę dodawał równo po 1,5 ml. No a ile rzeczywiście dodam, no to wyjdzie już na oznaczeniu ICP. Dobra, no to słuchajcie, no to nalewam. To jedziemy. Mam tu pipetę, ja ją wcześniej wypłukałem w wodzie Rodi, żeby nie było wątpliwości, że coś tu na niej
Ja coś tu na niej przenoszę. No tak, nie przemyślałem tego. Jestem tu w stanie dodać po 2 ml, nie po 1,5, więc będzie trochę więcej. Bo tak się podziałka zaczyna od 2 ml, więc dodaję po 2 ml. Będzie troszeczkę więcej niż 1 ppm. No ale tak jak mówię, ważne, żeby było wszędzie jednakowo, więc wszędzie równo po 2. No, mniej więcej 6,5. We wszystkich trzech bardzo podobnie pH. Oczywiście w zbiorniku referencyjnym jest sporo więcej. Tutaj jest ponad 7 sporo. Bliżej będzie pewnie 8 nawet. To od początku tak to się tutaj zachowywało. A właściwie wszystkie 3 zbiorniki z podłożem aktywnym do samego końca to w zasadzie podobnie się zachowywało, jak chodzi o pH. Słuchajcie, jest dzisiaj 10 listopad. Pierwszy pomiar wykonałem, jak dobrze pamiętam, 7 października, więc minął miesiąc i 3 dni od startu projektu. Chcę jeszcze, zanim rozbiorę zbiorniki, zaraz się za to zabieram, no, zmierzyć jeszcze ostatecznie właśnie pH, no i też TDS, jak to się w poszczególnych zbiornikach zmieniło już na końcu projektu. Więc jeżeli chodzi o Yokuchi, mam 120 ppm. Jeżeli chodzi o Platinum, 89 w tej chwili mi tu pokazuje. I jeżeli chodzi o Rotale Moflore, 104. Natomiast referencyjny zbiornik 108. Natomiast słuchajcie, jak chodzi o pozostałe parametry, no to patrzcie, poszedł cały wielki worek, to było 50 próbówek. Do oznaczenia ICP zostały mi tutaj jakieś pojedyncze na dnie. Wszystkie te wyniki tutaj otrzymywałem od Aquaforesty i pieczołowicie wpisywałem je przez ten miesiąc do tabelek, porównywałem te wyniki. No to co, zapraszam Was teraz do obejrzenia, co z tego wyszło. Muszę Wam powiedzieć, że niespodzianka była na samym końcu. No to jak, moi drodzy, gotowi? Jakiś kubek herbaty czy kawy gotowy? Ja się przygotowałem, to możemy omawiać, słuchajcie, mam już komplet wyników, akwaria w zasadzie już zdemontowane w tej chwili. No to co, to zacznijmy może. Pierwsza uwaga jest taka, bardzo ogólna, zanim zacznę przedstawić Wam, co tam konkretnie wynikło z tych badań laboratoryjnych, że chociaż ja zaczynałem to nagranie w takiej konwencji sportowej, mówiłem o zawodnikach i o podium, to tak naprawdę celem nie jest przedstawienie jakiegoś rankingu, które z tych testowanych podłoży jest najlepsze, bo myślę, że w ogóle nie jesteśmy się w stanie posługiwać tego typu kategoriami. Tak naprawdę każde z tych podłoży ma swoje wady i zalety, ma swoje cechy i nawet trudno byłoby chyba stwierdzić, które z nich jest najlepsze. Ja Wam po prostu przedstawię fakty, pewne wyniki, które wyszły z tych pomiarów. No i myślę, że dobór odpowiedniego, optymalnego podłoża do konkretnego zastosowania, do konkretnego akwarium, do konkretnej aplikacji, to jest tak naprawdę Wasza indywidualna decyzja. Wydaje mi się, że niektóre z tych podłoży testowanych mogą lepiej sprawdzać się w pewnym typie akwarium, inne w innym typie akwarium. No tutaj już trzeba podjąć samodzielnie decyzję. Ja chcę Wam tylko umożliwić podjęcie odpowiedniego wyboru. Dobra, słuchajcie, ja mam dane tutaj już w tableciku zrzucone. Ja Wam będę tutaj wklejał po prostu do filmu albo filmy, nagranie z ekranu, które tutaj mam przed sobą, albo po prostu gotowe wykresy. I zacznijmy może od pierwszego wykresu. Chcę Wam pokazać po prostu, jak je czytać. To jest, słuchajcie, taki wykres, który akurat w tym przypadku pokazuje, ile składników było rejestrowane w próbce, tak? Bo generalnie wszystkie podłoża pewne składniki pobierały z wody i pewne składniki dodawały do wody. I można powiedzieć bardzo ogólnie, że niektóre bardziej działały jako te, powiedzmy, pochłaniające składniki z wody, czyli ogólnie zmniejszały ilość wszystkich składników dostępnych w wodzie, ale inne podłoże, a konkretnie tutaj Yokuchi, działało w taki sposób bardziej wzbogacając wodę, czyli ilość składników wszystkich w wodzie zwiększała się, było ich z czasem więcej niż w tej wodzie, od której zaczynaliśmy projekt. Natomiast Rotala Moflora była tutaj na drugim krańcu, to było takie podłoże, powiedzmy, zwężające skład, gdzie więcej składników z wody znikało niż było dodawanych. Wszystkie wykresy, które będę Wam dzisiaj pokazywał, są zbudowane w ten sam sposób, czyli mamy tutaj słupki, które każdy z takich słupków oznacza jedną porcję próbek wysłanych do laboratorium, czyli to były próbki pobrane w jeden konkretny dzień i zawsze niebieska próbka to będzie próbka referencyjna, czyli ta
woda z tego akwarium, gdzie nie było żadnego podłoża. Na zielono zawsze będą próbki z podłoża Yokuchi. Kolor szary oznacza Platinum Soil. No i ten taki żółty kolor to jest Rotala Amaflora Light. Widzicie tutaj na osi X, że zaczynaliśmy pomiar 7 października i mamy tutaj potem kolejne wysyłki próbek w kolejne dni, tak jak były wysyłane do Aquaforest. Ostatnia próbka była wysłana 7 listopada, czyli tak naprawdę równo miesiąc trwał ten projekt, równo przez miesiąc. W każdym tygodniu, 2 razy w tygodniu były wysyłane próbki z każdego z tych akwariów. Tutaj jeszcze na dole zaznaczyłem taką flagą i czerwoną kreską moment, w którym wykonałem podmianę, którą widzieliście na filmie, czyli te 3 ostatnie próbki tutaj na końcu, no to są próbki już po tej podmianie wody. No i właśnie, ten pierwszy wykres to jest ten, który mówi właśnie o tym, które z tych podłoży było bardziej takim podłożem wzbogacającym, czyli więcej składników do wody wprowadzało niż ich odbierało. No i widzicie tutaj, że startowaliśmy w przypadku podłoża tej próbki referencyjnej z 16 składników. No i tutaj zdecydowanie od początku na prowadzenie wysunęło się Yokuchi, gdzie rejestrowaliśmy do 20 składników, czyli tak naprawdę 4 nowe składniki się nam tutaj pojawiły. Natomiast na drugim końcu było Yokuchi, była Rotala Amaflora Light, która tutaj od początku działała w taki sposób agresywnie pochłaniający z wody składniki, a mniej oddające składniki. Podłoże Platinum było tutaj takim, powiedzmy, środkiem, było gdzieś wyśrodkowane. No i teraz słuchajcie, co te podłoże nam tutaj oddawały lub pobierały z wody, to za chwilę przejdziemy sobie po kolei, omówimy po kolei każdy z takich, powiedzmy, głównych składników, głównych parametrów, które tutaj jakoś najbardziej się zmieniały i też mają największe znaczenie dla akwariów. Ale zanim zacznę właśnie w ten sposób opowiadać Wam o tych podłożach, no to jeszcze chwilę, drobna uwaga na temat takich, powiedzmy, mikroelementów, których najwięcej właśnie pojawiło się w przypadku podłoża Yokuchi, a chyba najmniej w przypadku Rotali Amaflora. Słuchajcie, pojawiły się tutaj niewielkie ilości takich pierwiastków jak na przykład kobalt, nikiel, tam chyba nawet tytan gdzieś się przez moment pojawił, lit, wanat, no takie pierwiastki, których normalnie w żaden sposób nie testujemy. One nawet nie są składnikami jakichś nawozów mikroelementowych, przynajmniej niektóre z nich. No i teraz pytanie, czy to dobrze, czy to źle. No słuchajcie, tak naprawdę wszystkie praktycznie z tych pierwiastków, które się tutaj pojawiły, mają pewne znaczenie w niewielkich ilościach i są ważne. No na przykład kobalt jest potrzebny do produkcji witaminy B12. I jest jak najbardziej potrzebny w niewielkich śladowych ilościach pierwiastkiem. W zasadzie był mierzony tylko w przypadku podłoża Yokuchi, właściwie we wszystkich pozostałych przypadkach kobalt był w zasadzie niewykrywalny. No co, nikiel na przykład. No nikiel jest metalem ciężkim, w dużej ilości jest oczywiście toksyczny, natomiast w takich ilościach mikro jest jak najbardziej potrzebny. Do czego? No to jest potrzebny do prawidłowego działania takiego enzymu wytwarzanego przez bakterie, enzymu, który nazywa się ureaza. I to jest enzym, którym bakterie rozkładają mocznik. No wiecie być może, że w akwarium ryby i żywe organizmy częściowo wydalają bezpośrednio jony amonowe czy amoniak, ale nie wszystkie w ten sposób robią. Dużo organizmów żywych oddaje azot do otoczenia w postaci mocznika, czyli takiego prostego związku organicznego, który dopiero przez bakterie jest rozkładany i dopiero z niego uwalnia się jon amonowy. No to właśnie jest ureaza, do której prawidłowego działania potrzebna jest niewielka ilość niklu. Więc w zasadzie wszystkie te pierwiastki, które pojawiły się w drobnych ilościach, są potrzebne. Tu chyba najbardziej dyskusyjny jest lit, który w zasadzie ma niewielkie tak naprawdę znaczenia. Można się tam doszukiwać pewnych niewielkich plusów, ale tak szczerze mówiąc, on jest chyba tutaj najbardziej obojętny. Natomiast pojawiły się też pierwiastki, z których tutaj już cieszyć się nie możemy, a przynajmniej w takich ilościach, w jakie się tutaj pojawiły, no ale o tym już za chwilę oddzielnie. Zacznijmy może jednak najpierw od tych głównych pierwiastków makro, które są tutaj potrzebne roślinom. Wapń. Wapń jest jednym z głównych składników obecnych w wodzie słodkiej, jednym z pierwiastków, który występuje w największej ilości i zazwyczaj jest to podstawowy kation w wodach słodkich. Ma on również spore znaczenie dla roślin, tworzy ściany i błony komórkowe, uczestniczy w procesach enzymatycznych, jest więc potrzebny i ważny. Jednak czasami bywa tak, że jest go wręcz za dużo, ponieważ jeżeli jest go zbyt dużo, to może utrudniać wchłanianie innych ważnych pierwiastków, np. magnezu, ale o tym powiemy sobie jeszcze za chwilę.
W wodzie tej, której użyłem jako wodę startową z tego akwarium, było około 40 mg na decymetr sześcienny wapnia, czyli powiedziałbym, że tak dosyć optymalnie i klasycznie. Widać, że właściwie wszystkie podłoża, które testowaliśmy, pochłaniały wapń, jednak robiły to w różnym stopniu. Właściwie widać, że od początku najmniej wpływało na ilość wapnia podłoże Yokuchi. Tutaj ten ubytek od początku, od pierwszej do ostatniej próbki był bardzo niewielki. Widać tutaj jedynie kilka ppm obniżenie w stosunku do próbki referencyjnej. Natomiast w podobny sposób, czyli prawie o połowę redukując przynajmniej początkowo stężenie wapnia, działały podłoża Platinum i podłoże Rotala. Z czasem, tutaj po około miesiącu widać było, że po podmianie wody już w nieco mniej agresywny sposób wapń był pochłaniany przez podłoże Rotala. Tak jak gdyby to podłoże już trochę tutaj się nasyciło tym wapniem, wyczerpało swoją tutaj pewnie pojemność jonowymienną, bo myślę, że mechanizmem, który tutaj za to odpowiadał, była wymiana jonowa, natomiast tutaj Platinum nadal jeszcze dosyć intensywnie pochłaniało wapnie z wody. Magnez, również metal, który tworzy kationy dwuwartościowe, jest bardzo ważny w każdym akwarium. Jest zupełnie zasadniczy z punktu widzenia roślin, bowiem jest to po prostu centralny punkt cząsteczki chlorofilu. Bez magnezu nie ma więc prawidłowo działającej fotosyntezy. Uczestniczy również w wielu reakcjach enzymatycznych zachodzących w akwarium, więc jest bardzo ważny. I widać tutaj, słuchajcie, że wszystkie testowane podłoża w dosyć podobny sposób wpływały na stężenie magnezu, obniżając jego początkową ilość o mniej więcej połowę. Pewne niewielkie różnice były tutaj obserwowane. Widać było, że odrobinę najmniej ten magnez jest pochłaniany przez podłoże Rotala Maflora. Najbardziej tutaj pochłaniany był przez Platinum Soil, akurat Yokuchi było tutaj pośrodku, jednak te różnice nie są tutaj istotne. One troszeczkę bardziej się uwidoczniły w tych ostatnich próbkach analizowanych, gdzie też było widać, że o ile tutaj Platinum dalej jakby chętnie chce pochłaniać jeszcze ten magnez, o tyle już na przykład Rotala Maflora, troszkę podobnie jak w przypadku wapnia, tak jakby lekko wyczerpała swoją pojemność jonowymienną i już nie tak chętnie pobierała ten magnez z wody. Podsumowując jeszcze wpływ badanych podłoży na wapń magnez, warto tutaj zwrócić uwagę na proporcje między wapniem i magnezem. Bo tak jak powiedziałem, obydwa te pierwiastki są ważne, ale nadmiar wapnia często utrudnia wchłanianie innych pierwiastków, w tym magnezu. Stąd dosyć istotne jest tutaj zachowanie proporcji między tymi dwoma pierwiastkami, po to, aby ten magnez obecny w wodzie był rzeczywiście dostępny i przyswajalny dla roślin. Zbyt duża ilość wapnia może po prostu blokować dostępność tego pierwiastka. Przyjmuje się, że dla prawidłowego rozwoju roślin optymalnie jest, jeżeli proporcja między wapniem a magnezem waha się w przedziale od 2 do 1 do 4 do 1. I teraz ten wykres, który tutaj widzicie na ekranie, przedstawia właśnie tą proporcję dla poszczególnych podłoży. Widzicie tutaj, że ta niebieskie słupki, czyli moje akwarium tutaj, ono miało tą proporcję początkowo blisko 4 do 1, odrobinę poniżej 4, mieszczały się tutaj w tym optymalnym zakresie. I teraz tymi czerwonymi poziomymi liniami zaznaczyłem na wykresie właśnie te optymalny przedział tej proporcji. I widać tutaj, że w przypadku podłoża Yokuchi dosyć szybko wyszliśmy poza ten optymalny zakres. Wynika to z tego, że podłoże Yokuchi bardzo w niewielkim stopniu wpływało na stężenie wapnia, ale jednak pochłaniało magnez w podobnym stopniu jak inne podłoża. Oznacza to, że ta proporcja między wapniem a magnezem została tutaj zachwiana, i wzrosła tutaj nam prawie do poziomu 6 do 1, czyli już tu wyjechaliśmy poza ten optymalny zakres, co oznacza, że to podłoże może mieć z czasem tendencję do stwarzania warunków, w których pojawi się niedobór magnezu. Więc być może przy stosowaniu tego podłoża należałoby monitorować tą proporcję między wapniem i magnezem i być może na przykład nawozić dodatkowo w sposób specjalny magnezem. Również ta proporcja idealna została tutaj zachwiana w przypadku Platinum, jednak tutaj to przekroczenie było znacznie mniejsze. Myślę, że też tutaj, że regularne podmiany wody, których ja tutaj nie robiłem, z wyjątkiem jednej podmiany, trochę by nam i stosowanie mineralizatora pewnie by nam tutaj ten problem trochę rozwiązywało. Jednak z tych wszystkich trzech testowanych podłoży tutaj zdecydowanie najlepiej zachowywała się Rotala Maflora Light, gdzie ten stosunek wapnia do magnezu był prawie idealnie 3 do 1. Dopiero po miesiącu mniej więcej, kiedy też już było widać, że trochę te właściwości jonowymienne tego podłoża tak jakby się wyczerpały, widzieliśmy tutaj, że już te dwa pierwiastki były mniej chętnie pochłaniane, zaczęła nam tutaj ta proporcja rosnąć, zbliżając się do tej
jaką miałem w próbce referencyjnej, czyli te 4:1. Potas. Potas to kolejny niezwykle istotny metal, który ma znaczenie dla gospodarki osmotycznej roślin. To znaczy, że tak naprawdę reguluje on mechanizmy związane z wchłanianiem lub oddawaniem wody z wnętrza organizmu. Uczestniczy także w wielu procesach enzymatycznych, a także w procesach związanych z transportem energii. Jest więc bardzo ważny i zazwyczaj w akwarium roślinnym występuje potrzeba dodatkowego nawożenia potasem. On jest przeważnie składnikiem wszystkich nawozów takich wieloskładnikowych, wieloparametrowych, czasami również mineralizatorów. Musimy go dodawać w sposób specjalny do akwariów. Można by więc uznać, że w takiej sytuacji, gdyby podłoże aktywne oddawało potas do wody, należałoby to potraktować jako zaletę. No niestety wszystkie testowane podłoża pochłaniały potas, przy czym tutaj najmniej pochłaniany był przez podłoże, przynajmniej początkowo przez podłoże Yokuchi. Z czasem tutaj to wyrównało się z platiną, czyli tutaj tak naprawdę po pewnym czasie platinum troszeczkę mniej agresywnie pobierało ten potas w zasadzie w taki sam sposób jak Yokuchi. Natomiast do końca testu pod tym względem tutaj wyróżniała się Rotala amaflora, która najbardziej intensywnie powodowała spadek stężenia potasu w słupie wody. O tym, że żelazo jest ważne w akwarium roślinnym, to chyba wiecie wszyscy. Jest to pierwiastek, który jest niezbędny do produkcji chlorofilu, ale nie tylko. Uczestniczy również w procesach enzymatycznych związanych z przetwarzaniem azotu. Azot to kolejny bardzo ważny pierwiastek, o którym za chwilę powiem, więc jest zupełnie kluczowe. Muszę powiedzieć, że we wszystkich tych testowanych podłożach wpływ na stężenie żelaza był bardzo niewielki. To znaczy widać tutaj było, że na przykład Rotala amaflora początkowo nieco obniżyła stężenie żelaza, a Yokuchi nieco podwyższyła to stężenie żelaza. Jednak tak naprawdę platinum był gdzieś po środku, tutaj właściwie nie wpływając na stężenie żelaza. Ale tak naprawdę tutaj cały czas poruszaliśmy się w bardzo niskich stężeniach, dużo poniżej poziomów, jakich oczekiwalibyśmy w akwarium roślinnym, więc można powiedzieć, że nie było tutaj zauważalnego, istotnego wpływu na stężenie żelaza. Jednak tu chciałbym poczynić jedną uwagę. Tak naprawdę w tym teście uczestniczyły tylko 3 podłoża. Ja osobiście znam takie podłoże, które akurat nie było objęte tym testem. Nie ma chyba nawet sensu mówić jakie, ponieważ to podłoże jest w ogóle niedostępne w Polsce, ale znam je na własnym, że tak powiem, przykładzie, zbadałem i stwierdziłem, że to podłoże potrafiło oddać całkiem istotną ilość żelaza do poziomu około 0,4 ppm, więc takich naprawdę poziomów, jakie oczekiwalibyśmy w akwarium nawożonym żelazem, właściwie od pierwszego dnia, od początku stosowania tego podłoża, więc nie jest to żelazna reguła. I tutaj uczulam Was przy stosowaniu podłoży aktywnych, warto zwrócić na to uwagę. Akurat w tych testowanych podłożach tutaj wpływu nie było, ale może się trafić takie podłoże, wszystkich dostępnych na rynku nie przebadaliśmy, które będzie jednak w bardziej istotny i zauważalny sposób powodowało podniesienie stężenia żelaza w akwarium. To przejdźmy może do trochę mniej przyjemnych niespodzianek, jakie tutaj pojawiły się w trakcie testu. Krzem. Krzem jest pierwiastkiem, o którym pewnie większość z Was powie, że najlepiej jakby go w ogóle nie było w akwarium, bo tylko to jest problem z ryzykiem wystąpienia okrzemek i właściwie jest to prawda, chociaż muszę powiedzieć, że pewne niewielkie ilości krzemu powodują to, że rośliny są bardziej odporne na sytuacje stresowe, na tak zwany stres abiotyczny i biotyczny, czyli na przykład na sytuacje typu wahania temperatury, jakieś nagłe zmiany warunków fizycznych, czy jakieś też czynniki biologiczne typu patogeny. Lepiej sobie radzą, jeżeli w wodzie jest obecna pewna niewielka ilość krzemu, ale tutaj ważne jest słowo niewielka. I słuchajcie, w moim akwarium początkowo to stężenie krzemu, które tutaj zostało zmierzone, niech ja sobie spojrzę, ono wynosiło około 0,3-0,4 ppm, czyli tak bardzo bezpiecznie i, że tak powiem, podręcznikowo przyjmuje się, że najlepiej jest, jeżeli jest poniżej 1 mg, wtedy ryzyko wystąpienia plagi okrzemek jest ograniczone. Wszystkie testowane podłoża spowodowały pojawienie się znacznej ilości krzemu w akwarium i początkowo tutaj najbardziej widoczny wpływ był w przypadku podłoża platinum. Nieco w tyle pozostawało Yokuchi, ale z czasem przegoniło, powodując w którejś tutaj próbce zarejestrowałem nawet chyba około 16 ppm krzemu, więc to naprawdę duża porcja. Początkowo mniejszy wpływ był
dla Rotalii Flory, bo tutaj było około 4,5 ppm, no więc o połowę mniej w porównaniu z na przykład z Platinum czy z Yokuchi, jednak z czasem, po podmianie wody zwłaszcza, no tutaj również Rotala dogoniła konkurentów i właściwie wszystkie podłoża spowodowały, że ostatecznie w wodzie było mierzone stężenie krzemienów na poziomie 8-9 ppm, więc dużo. Stwarza to na pewno ryzyko wystąpienia plagi okrzemek. Jak widzicie, same tutaj podłoże aktywne ma w tym swój udział. To nie jest tylko tak, że woda wodociągowa i w związku z tym stosujemy filtry RO i żywice DI, żeby się pozbyć tego krzemu. No, okazuje się, że mimo tych zabiegów podłoże aktywne może nam tutaj splatać psikusa. No, pokazuje to również, dlaczego spore podmiany wody, no właśnie na taką wodę pozbawioną krzemianów, w przypadku akwariów z zastosowaniem podłoża aktywnego są ważne. O krzemie udało mi się powiedzieć jeszcze coś dobrego, no ale z tym kandydatem to mam już naprawdę problem. Glin, słuchajcie, jest metalem, który zasadniczo jest toksyczny i najlepiej, żeby go rzeczywiście w ogóle nie było w wodzie akwariowej. On ma pewne zastosowania w technologiach związanych z ochroną środowiska, na przykład przy pomocy glinu można strącać nadmiar fosforu, można też usuwać zmętnienie wody, czyli prowadzić tak zwany proces koagulacji, jednak no są to reakcje, które trzeba przeprowadzać w kontrolowany sposób, odpowiednio wyliczając dawkę tego glinu, właśnie tak, aby nie pozostało żadne resztkowe stężenie po przeprowadzeniu reakcji w wodzie. Natomiast w akwarium byśmy nie chcieli mieć tego glinu. No i muszę powiedzieć, że tutaj była rzeczywiście niespodzianka, ponieważ no tutaj wyraźnie na niekorzyść wyróżniło się podłoże Yokuchi, gdzie zwłaszcza w pierwszej próbce no, zarejestrowaliśmy dosyć wyraźny wzrost stężenia glinu do poziomu około 0,025 ppm. Z czasem oczywiście to stężenie glinu malało, dlatego że glin no właśnie wchodzi w reakcje chemiczne na przykład z fosforem, z fosforanami i strąca się w postaci nierozpuszczalnych soli fosforanu glinu, no co być może tutaj miało miejsce, bo widać, że w kolejnych próbkach tego glinu było mniej, no ale ten początkowy wyrzut glinu dla podłoża Yokuchi jest dosyć niepokojący. No to stężenie, które tutaj zarejestrowaliśmy, to nie jest jeszcze poziom toksyczny, bo przyjmuje się, że dla powiedzmy bardziej wrażliwych gatunków ryb to minimum toksyczności to jest około 0,05 ppm. No tutaj zarejestrowaliśmy połowę tego stężenia, ale jednak aż połowę. Można więc powiedzieć, że w przypadku samego tylko podłoża Yokuchi, gdyby to było jedyne źródło glinu w akwarium, no to nie jest to jeszcze problem. Jednak jesteśmy już dosyć blisko granicy toksyczności dla niektórych wrażliwych gatunków i gdyby nałożył się nam na to jakiś inny problem, coś innego, co tutaj powoduje pojawienie się glinu w aluminium, nie wiem, jakieś aluminiowe elementy, ramki, które, ja tutaj mam na przykład aluminiową ramkę do lampy, którą ciałem piłą, tak, gdyby mi tutaj jakieś opiłki na przykład powpadały do tego akwarium i sumowało się to z tym podłożem, to mogłoby to być już problematyczne. Co prawda tutaj też ryby mają różną odporność na działanie toksyczne glinu, ja to powiedziałem o jakichś najbardziej wrażliwych gatunkach, no inne potrafią mieć nawet 10-krotnie wyższą odporność na stężenie glinu, więc niekoniecznie musi to spowodować problem, ale no, wolałbym tego glinu nie mieć w akwarium i to rzeczywiście mi się tutaj nie podobało. To jest oczywiście pytanie, skąd ten glin mógł się wziąć w przypadku w próbce z podłożem Yokuchi. No, słuchajcie, to są dwie możliwości. No być może na przykład materiały użyte do produkcji tego podłoża no, pochodzą z jakichś terenów zanieczyszczonych przemysłowo chociażby, no, ale glin również występuje naturalnie w wielu minerałach. Znaczy glin okrzemiany, czyli taki minerał, który składa się z glinu i z krzemu, jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych minerałów w skorupie ziemskiej. On jest powszechny i jest to, mimo że on zazwyczaj występuje w podłożach, w skałach, w piasku i tak dalej, to on jest po prostu słabo rozpuszczalny. Natomiast on zaczyna się lepiej rozpuszczać na przykład w środowisku kwaśnym. Właściwie do pH powiedzmy około 6 on jest prawie nierozpuszczalny, natomiast no, ryzyko pojawia się w sytuacji, kiedy pH spada poniżej 6, więc tutaj też a propos akwarystów, którzy prowadzą zbiorniki na bardzo niskim pH, w przypadku nie wiem, na przykład paletek, ja myślę, że w takim przypadku warto też kontrolować od czasu do czasu stężenie glinu, czy coś tutaj nam się nie zaczęło rozpuszczać, bo no normalnie nie powinno to mieć miejsca, ale przy tak niskim pH może tutaj nam również podłoże, które normalnie nie wykazuje takich cech, puszczać, a to może być niebezpieczne dla ryb, więc być może warto od czasu do czasu zrobić takie badanie. Oczywiście no nie ma takich testów akwarystycznych, ale już tutaj skorzystanie z takiego laboratorium jak na przykład Aquaforest no pozwala na wykonanie takiego oznaczenia.
Jeżeli chodzi o toksyczność glinu, ważna jest również twardość wody, bo przy wyższej twardości wody wapń i magnez konkurują z glinem o wchłanianie. Czyli można tak powiedzieć, że mimo że glin jest obecny w wodzie, w stężeniu nawet toksycznym, to duża zawartość wapnia i magnezu ogranicza wchłanianie tego toksycznego glinu do organizmów i jakby jest przez to mniej niebezpieczny. Ale tutaj widzicie po raz kolejny, że tak naprawdę w przypadku akwariów typu roślinnego, które prowadzimy właśnie na wodzie lekko kwaśnej i na wodzie miękkiej, no to ten glin jest szczególnie problematyczny, więc no tutaj tym bardziej niestety ta cecha podłoża Yokkuchi no jest trochę nieszczęśliwa. W przypadku pozostałych dwóch podłoży no widać było tutaj, że tak naprawdę stężenie spadło właściwie do zera. Znaczy w przypadku podłoża Rotala od pierwszej próbki glin był w ogóle niewykrywalny. Nawet ta niewielka ilość, która tutaj w tej mojej wodzie z mojego akwarium była wykrywalna, gdzieś tam na 4. miejscu po przecinku zniknęła zupełnie do zera, także ten glin był w ogóle niewykrywalny w teście ICP. Podobna sytuacja pojawiła się w przypadku podłoża Platinum, jednak nie od razu, gdzieś tam od 3. tygodnia. Również mierzone stężenia to były 0. Prawdopodobnie jest to związane z reakcjami chemicznymi, w które wchodzi glin. No, glin tutaj tworzy na przykład właśnie z fosforanami nierozpuszczalne sole, które się strącają i po prostu jest eliminowany ze słupa wody. To nie znaczy, że on znika z akwarium, wyparowuje, nie, on po prostu gdzieś tam trafi do podłoża w postaci nierozpuszczalnego związku, no i będzie tam sobie leżał. Sód. Sód jest metalem, który zazwyczaj nie ma większego znaczenia w akwarium, w ogóle go nie analizujemy i pomijamy, ale tak naprawdę on, jeżeli występuje w dużych ilościach, może być problematyczny przez to, że po prostu podnosi zasolenie wody i wpływa w ten sposób również na procesy osmotyczne, czyli wchłanianie wody czy innych składników z wody, innych kationów, więc za dużo sodu to niedobrze. No i tutaj widać, że tak naprawdę zwłaszcza podłoże Yokkuchi oddało sporo tego sodu, od początku właściwie. No tutaj, jeżeli miał się ten sód pojawić, to nic dziwnego, że właściwie od pierwszego testu, ponieważ sód generalnie tworzy bardzo łatwo rozpuszczalne związki, więc jeżeli one były w tym podłożu, no to one się wypłukały praktycznie od początku. Być może również pojawiły się tutaj w wyniku mechanizmów wymiany jonowej, czyli no właśnie to działa tak, że podłoże troszkę zachowuje się tego typu jak żywice jonowymi, znaczy no pochłania z wody pewne jony, w zamian za to oddając inne. Więc widzieliśmy tutaj, że sporo składników z tej wody ubywało, było wciąganych, no coś musiało się pojawić w zamian, no to najprawdopodobniej był właśnie ten sód. Prawdopodobnie były to też kationy wodorowe H+, dlatego że jak widzieliście już wcześniej na filmie, we wszystkich tych akwariach z podłożami aktywnymi spadło pH w porównaniu z tym akwarium referencyjnym bez podłoża, no to właśnie te kationy H+, więc myślę, że to tłumaczy troszeczkę mechanizm, który nam się tutaj zadział. Nie jest to istotny problem, dlatego że, no tak jak mówię, ten sód jest bardzo łatwo rozpuszczalny, więc on się po prostu pojawił w tej wodzie od razu i właściwie pierwszymi podmianami wody problem jest do wyeliminowania, więc nie potraktowałbym tego tutaj jako jakiś istotny problem, choć widać, że rzeczywiście w przypadku podłoża Yokkuchi tego sodu było więcej, to też pewnie tłumaczy, dlaczego akurat w tym akwarium do końca testu mierzyłem nieco wyższy TDS, nieco wyższą przewodność niż w pozostałych akwariach. No dobrze, opowiedziałem już chyba o wszystkich istotniejszych metalach, które tutaj w jakiś sposób pojawiały się lub ubywały z wody. Nie ma sensu się tutaj w szczegółach chyba rozwodzić o tych wszystkich mikroelementach, o których zacząłem na początku, natomiast nie powiedziałem jeszcze zupełnie nic o anionach, czyli o fosforanach i o azotanach, no to zupełnie zasadnicza sprawa w akwarium roślinnym. Zacznijmy więc może od fosforanów. No, podłoża aktywne są znane z tego, że wpływają na fosforany, mówi się potocznie, że wciągają fosforany z wody i generalnie ten test to potwierdził. Ale zacznijmy może od tego, po co w ogóle są te fosforany. No wiecie, że to jest podstawowy składnik nawozowy i one są potrzebne, żeby rośliny prawidłowo rosły. Fosforany są niezbędne do produkcji kwasów nukleinowych, czyli DNA i RNA. Uczestniczą też, znaczy są potrzebne do produkcji takiego związku jak ATP. ATP to jest związek, który służy do transportowania energii w żywych organizmach, więc jest to zupełnie kluczowy pierwiastek czy fosfor jest zupełnie kluczowym pierwiastkiem dla po prostu w ogóle możliwości życia wszystkich organizmów żywych, nie tylko roślin. Wszystkie podłoża, które tutaj badałem, wpływały aktywnie na stężenie fosforu, usuwając go z wody.
i najbardziej tutaj rzeczywiście agresywnie, dynamicznie działało podłoże Rotala Maflora. Znaczy tutaj od pierwszego pomiaru stężenie fosforu, które początkowo w moim tutaj akwarium referencyjnym wynosiło prawie 0,9 ppm, spadło praktycznie do zera. Po kilku próbkach ten fosfor był w zasadzie niewykrywalny na ICP, to było 0,00 i tam nie dało się wykryć nawet śladu. Podobnie agresywnie działało platinum, aczkolwiek tutaj do końca testu jakieś niewielkie ilości tego fosforu, tych fosforanów były wykrywalne w słupie wody, ale były to naprawdę śladowe ilości. Inaczej zachowywało się podłoże Yokuchi. No tutaj był wyraźny ubytek, fosforu również zauważalny, czyli zniknęło początkowo około połowa stężenia fosforanów ze słupa wody, jednak w słupie wody do momentu podmiany utrzymywała się zauważalna ilość fosforanów w okolicy 0,4-0,5 ppm. I powiedziałbym, że jest to bardzo optymalny poziom, zalecany przez wielu akwarystów jako taki poziom, który dobrze byłoby utrzymywać w słupie wody. Zwłaszcza istotne w przypadku, jeżeli w akwarium mamy rośliny epifityczne, takie, które nie mają korzeni w podłożu, no i wchłaniają składniki odżywcze wyłącznie ze słupa wody, to dla nich ten fosfor jest tam rzeczywiście niezbędny. No, w takim przypadku w pozostałych podłożach, gdzie ten fosfor znika kompletnie z wody, a jest jakby skumulowany gdzieś tutaj w podłożu, no wydaje się, że istotne jest nawożenie fosforem właściwie praktycznie od początku w takim akwarium. Czego nie można powiedzieć o podłożu Yokuchi, ponieważ ono wciągało fosfor, ale jednak w słupie pozostawała całkiem sensowna ilość tego fosforu. Ciekawa sytuacja pokazała się tutaj po podmianie wody, kiedy tutaj dodałem celowo porcję fosforanów, około 0,8-0,9 ppm, z tego tutaj wynika, że dodałem. I pierwsza próbka, którą pobrałem, to było około pół godziny po dodaniu tych fosforanów. Poczekałem tylko, żeby się woda dobrze wymieszała w akwarium i pobrałem tą próbkę. No i widać tutaj, że w przypadku podłoża Rotala Maflora już nawet po tej pół godzinie był dosyć zauważalny spadek stężenia fosforanów. Już około połowa tych fosforanów dodanych zdążyła zniknąć, więc widać, że jest to proces dosyć szybki. To pochłanianie następuje rzeczywiście szybko. Pewnie też trochę tutaj na zasadzie wymiany jonowej. Nie sądzę, żeby w zasadzie jakiegoś strącenia, bo pewnie by nam tutaj musiało coś jeszcze ubyć z wody, co by się tutaj weszło w jakąś reakcję. Ale ciekawie zachowało się tutaj podłoże Yokuchi, ponieważ tutaj po dodaniu tej nowej porcji fosforanów ono ponownie wciągnęło fosforany i znowu zatrzymało się na tym poziomie około 0,4-0,5 ppm, czyli tym optymalnym, bo ja już myślałem wcześniej, że ona się po prostu jakby pojemność jonowymienna wyczerpała, wciągnęło ten fosfor do takiego poziomu 0,4-0,5, jakby dalej już nie było w stanie, bo wyczerpała się pojemność jonowymienna, ale dodanie nowej porcji fosforanów do akwariów pokazało, że nie, ona jest jeszcze w stanie dalej wciągać ten fosfor, tylko znowu zostawiło w słupie wody taką ilość 0,4-0,5 i myślę, że to jest całkiem fajna cecha, zwłaszcza w przypadku właśnie akwariów z epifitami. No i na koniec zostawiłem najważniejszy chyba składnik, czyli azotany. No, azotany są głównym źródłem azotu dla roślin wodnych. No, azot to zupełnie kluczowy pierwiastek podstawowy, składnik nawozowy niezbędny dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin wodnych czy roślin w ogóle. Nie tylko nie tylko jest składnikiem kwasów nukleinowych, czyli DNA i RNA, ale również występuje w budowie wszystkich białek, we wszystkich aminokwasów, które tworzą białka, ale także jest potrzebny dla prawidłowego przebiegu fotosyntezy, więc jest to zupełnie kluczowy pierwiastek, który po prostu uczestniczy we wszystkich najważniejszych procesach dziejących się w komórce żywej i w żywych organizmach. Słuchajcie, tutaj była niespodzianka właściwie na sam koniec tego testu, bo początkowo woda, której użyłem do zalania akwariów, miała około 13 ppm azotanów. Było widać niewielki wzrost w przypadku podłoża Yokuchi, w przypadku podłoża Rotala Maflora od pierwszej próbki. Świadczy to o tym, że w tych podłożach prawdopodobnie znalazła się jakieś związki, jakieś azotany w formie mineralnej. To znaczy one się bardzo szybko rozpuściły. Azotany jako sole są również związkami bardzo dobrze rozpuszczalnymi, łatwo się rozpuszczają, więc jeżeli one były w takim podłożu, no to one prawdopodobnie
zostały natychmiast właściwie wypłukane z tego podłoża, ewentualnie mogły też zostać oddane w procesie wymiany jonowej, na przykład w zamian za fosforany, które zostały wchłonięte. To są procesy szybkie, więc tutaj ten niewielki wzrost azotanów, który pojawił się pierwszego dnia, no to jest prawdopodobnie problem chwilowy do zniwelowania w zasadzie pierwszymi podmianami wody, czy wręcz pierwszą podmianą wody. Potem już ten wpływ tutaj nie powinien być zauważalny. Podłoże Platinum w zasadzie nie wpływało, przynajmniej początkowo, w zauważalny sposób na stężenie azotanów. Niespodzianka nastąpiła dopiero pod koniec testu. W zasadzie miał to być już ostatni test po podmianie wody, który wykonałem. Miałem kończyć na tym cały eksperyment, kiedy nagle w wynikach, które przyszły z laboratorium Aquaforest, pojawiła się bardzo duża ilość fosforanów dla podłoża Yekuchi i również podwyższona, ale nie aż tak bardzo dla podłoża Platinum. Nie było specjalnie zmiany dla podłoża Rotala Maflora. Zastanawiałem się, czy to nie jest przypadkiem jakiś błąd pomiarowy, bo po prostu przez 4 tygodnie nic się nie działo. Ja już chcę kończyć eksperyment, wysyłam ostatnią próbkę i nagle tutaj taki strzał, no naprawdę ponad 50 ppm, więc dosyć istotny się pojawił, więc zdecydowałem się wysłać jeszcze jedną próbkę dla sprawdzenia tego, co się podziało i czy rzeczywiście jeszcze raz ten wynik się powtórzy. No, wynik się powtórzył, ale oprócz tego pojawiło się wysokie stężenie, właściwie jeszcze wyższe w przypadku Rotali Maflora, która nie była poprzednio, gdzie jeszcze w tej poprzedniej próbce nie było rejestrowane aż tak wysokie stężenie. No i to słuchajcie, myślę, że wyjaśnienie jest dosyć oczywiste, jak się nad tym zastanowić. Znaczy, no te podłoża zawierają w sobie również składniki organiczne, tak? Jest tam sporo organiki. No i w organice są związki zawierające azot, chociażby te białka, o których już wspomniałem. No jednak ten azot będzie uwolniony z tych związków dopiero w momencie, kiedy ruszą w pełni procesy mikrobiologiczne, czyli kiedy, mówiąc potocznie, zbiornik dojrzeje. No i widać tutaj, że tak naprawdę dopiero po miesiącu w takim podłożu, gdzie nie było ryb i roślin, ta aktywność mikrobiologiczna wzrosła do takiego poziomu, że te związki organiczne zawarte w tym podłożu zaczęły być rozkładane, no i nagle pojawił się bardzo duży wyrzut azotanów. Myślę sobie, że to nie był taki jednorazowy wyrzut, to znaczy, o ile, tak jak mówiłem Wam, ten mechanizm wymywania tych mineralnych soli azotanowych, które mogą być obecne w podłożu od początku, no to jest chwilowa sprawa, prawdopodobnie szybkie wypłukanie na początku, no o tyle to uwalnianie azotanów z podłoża w wyniku rozkładu mikrobiologicznego, to już może być proces trwały i ciągły, tak? Może to potrwać trochę, zanim ta cała organika zostanie rozłożona w tym podłożu. Więc myślę, że to była taka trochę niespodzianka, której się nie spodziewałem, że aż tak duży wyrzut i tak nagle może nastąpić po mniej więcej miesiącu. Bo zazwyczaj te azotany pojawiają nam się w akwarium w takim normalnie dojrzewającym, w momencie, kiedy ten cykl azotowy nam rusza nieco szybciej, kiedy mamy tam ryby i rośliny. No tutaj nagle po miesiącu bardzo duży skok, który można zupełnie, znaczy jeżeli jest niezauważony i nieobsłużony prawidłowo przez podmianę wody, przez skorygowanie nawożenia na przykład fosforanami, no myślę, że może spowodować spore zamieszanie i zachwiać tutaj proporcją między azotanami i fosforanami i rzeczywiście spowodować kłopoty z glonami w akwarium. No dobrze, moi drodzy, tyle wynikło z tego naszego ponadmiesięcznego projektu. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Czas kończyć to gadanie, bo już mnie rozbolało gardło, to znaczy, że chyba za długo gadam. Biorę się też za chwilę za podmianę. Mam zamiar skorzystać, słuchajcie, z tej wiedzy, którą nabyłem sam przy okazji tego projektu, bo przy okazji tej podmiany chcę zrobić lekką rearanżację. Tutaj, gdzie jest ta plaża, chcę zrobić taki niewielki trawniczek. No i chcę tutaj dosypać podłoża aktywnego w związku z tym. No i ja już mam swój typ na podstawie tego testu, ale to już zostawię dla siebie. Na razie, cześć.